Cześć! W tym filmie pokażę Wam ciekawy przyrząd, jakim jest odpowietrznik do grzejników z własnym zbiorniczkiem na wodę oraz z własnym pokrętłem, czyli kluczem do odkręcania odpowietrznika przy grzejniku centralnego ogrzewania. Takie rozwiązanie, jak tutaj widzicie, ułatwia, przyspiesza i zabezpiecza przed zabrudzeniami proces odpowietrzania, ponieważ nie musimy już używać szmaty do zabezpieczenia tutaj dookoła naszego grzejnika, ściany, podłogi, ponieważ cała woda będzie tędy dostawać się do środka, do tego właśnie pojemniczka. Druga sprawa, co bardzo istotne, nie musimy wykorzystywać już takiego kluczyka do odkręcania odpowietrznika, ponieważ ten kluczyk już tutaj jest. Wystarczy za pomocą pokrętła odkręcić zawór i zakręcić zawór. Tak samo oczywiście nie musimy wykorzystywać płaskiego wkrętaka do odkręcenia tej śruby. Fajne rozwiązanie, pokażę Wam, jak to działa. Myślę, że jest to dosyć przydatne, ponieważ może znacząco przyspieszyć odpowietrzenie wszystkich grzejników, jakie mamy w mieszkaniu. A woda, która się zbierze tutaj w tym zbiorniczku, no to oczywiście za pomocą tego otworu wylewamy na przykład do umywalki. Instrukcja obsługi tego rozwiązania jest banalnie prosta. Zobaczcie. Umieszczamy przyrząd w odpowietrzniku grzejnika. Odkręcamy zawór odpowietrznika. Po odpowietrzeniu grzejnika zakręcamy zawór i w czwartym kroku opróżniamy zbiorniczek przyrządu. Takie rozwiązanie w markecie znalazłem i teraz Wam pokażę, jak to działa. Pokażę Wam teraz, jak w praktyce wykorzystać ten przyrząd. W pierwszym kroku odwróćmy sobie wylot wody w dół. W drugim kroku przyłóżmy cały nasz przyrząd do odpowietrznika, dosuńmy całą obudowę do grzejnika, aby wylot wody znajdował się w środku w tym zbiorniku. Teraz wysuwamy sobie ten kluczyk. Jak już wszystko mamy dopasowane, to za pomocą tego kluczyka odkręcamy odpowietrznik i obserwować będziemy wylot wody. Ale zdarzyć się może, że nie mamy siły, nie mamy możliwości odkręcić tego odpowietrznika za pomocą tego pokrętła. Rzadko, ale może się tak zdarzyć. W związku z czym możemy skorzystać z wkrętaka przy takiej sytuacji, bo ktoś być może wcześniej mocno dokręcił. Poluzowujemy, a następnie już wykorzystujemy pokrętło. I zobaczcie, odkręcamy, woda nam tutaj leci, możemy skontrolować, czy grzejnik jest zapowietrzony, czy też nie. Jeżeli już widzimy, że wszystko jest ok, dokręcamy odpowietrznik i gotowe. Tak więc najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest tak naprawdę ten zbiornik, który jest bardzo dobrze wyprofilowany. To pokrętło powinno nam umożliwić odkręcanie wszystkich odpowietrzników, no chyba że ktoś bardzo mocno zakręcił, tak więc musimy się wtedy posiłkować właśnie na przykład wkrętakiem płaskim. Ale już na przyszłość nie będziemy musieli tego robić, bo dokręcamy tylko i wyłącznie siłą ręki. Jeżeli będziemy chcieli ponownie skontrolować ten grzejnik, czy jest zapowietrzony, nakładamy, odkręcamy, dokręcamy i już żadnych narzędzi dodatkowych nie wykorzystujemy. Bardzo fajną rzeczą jest to, że ten zbiornik jest przeźroczysty i dokładnie możemy skontrolować jakość wody w instalacji, co może też być przydatne. Zabezpieczamy ścianę, podłogę, grzejnik. Fajna rzecz. Moim zdaniem urządzenie warte uwagi, szczególnie jeżeli mamy więcej grzejników, to tylko i wyłącznie opróżniamy taki oczywiście pojemnik z wody, przykładamy i w następnym grzejniku weryfikujemy i po kolei, a na samym końcu oczywiście trzeba pamiętać, żeby podejść do naszego kotła, do manometru i sprawdzić ciśnienie wody w układzie centralnego ogrzewania, a jak trzeba, to po prostu uzupełnić wodę w całym naszym układzie centralnego ogrzewania, tak żeby oczywiście panowało odpowiednie ciśnienie wody. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!